Na drugi dzień świąt moja przyjaciółka Magda zaprosiła mnie na Teneryfę, bym wypoczął. W tym roku nie miałem budżetu, by wynająć sobie samochód, dlatego na lotnisku podbiłem do Polaków, by spytać się, czy chcą się ze mną zrzucić na taksówkę do... Quiero ir a El Medano. ¿Cuánto dinero necesito? 15 euro sobre. Okej, gracias. Okej. Natalia, znasz liczebniki po hiszpańsku? 14. 14? To jak za darmo, to jedziemy. Tres personas. A Mercedes? Gracias. Aquí es bien. We will live all together. Okej, Powiesz? Ja nie aż tak nie znam. We are going all together. 15 i będzie od każdego po piątce z tipem. Dobra, to dam. powiedz, że 5. Ja nie wiem jak jest 15, jak jest 15 na twoje? Szybko. 14. Nie, to nie 15. 15. Dobra, to ja pójdę poszukać mieszkania Magdy. Masz mój list? Chyba masz. Jak coś to W Patryk. razie czego mam twój numer. I Patryka masz też. Dobra. Więc pisz. Jak coś to się spotkamy Na 100% się spotkamy. Dobra. Dobra. Hasta luego. Kurczę, poznałem tych ludzi w samolocie, na płycie lotniska. W zasadzie to są znajomi mojego znajomego Patryka i oni poznali mnie, mimo że się znaliśmy kiedyś na imprezie. Teraz muszę znaleźć mieszkanie Magdy. Hola, buenos días. Boże! Słuchaj, spotkałem jakichś moich znajomych w samolocie i przejechaliśmy to taksą, bo też ich mieszkało w El Medano. Magda pierwsze co zrobiła po tym jak do niej przyszedłem, to kazała mi wynieść śmieci. Zobaczcie, tu są ukryte śmietniki, ciężarówka je wyjmuje z góry i wkłada z powrotem do śmieciarki. Fascynujące. Magda przez większość dnia pracowała jako instruktorka kitesurfingu, a przez to, że przyleciałem w dość wietrznym tygodniu, nie za bardzo miała czas, by spędzać ze mną go na Teneryfie. Co było absolutnie zrozumiałe, ponieważ ktoś musiał zapłacić za mieszkanie, w którym była kanapa, na której spałem przez tydzień. Jednak musiałem sam poszukać jakichś własnych przygód na tej wyspie. Teraz idę do moich znajomych, których spotkałem w samolocie. Gracias. Ciao. Ciao. To nie jest opuszczone miasto, tam jest opuszczone miasto. Tam A to jest droga, po którą... Tak? Tak. To nieźle. No straciłem z oczu. Ewentualnie przejdziemy na dziko, albo się Po tej wrócimy linie jakoś... Indiana Jones. Wiesz jak wygląda szyflera? Ona wygląda jak ta? Tak, tylko że u nas to są takie doniczkowe roślinki, a tu jest drzewem. Ja jestem na poziomie, przepraszam was, jestem na poziomie kaktusów, że wiecie, mam na biurku taki mały, a tutaj jest większy ode mnie na pustyni. Super miejscem za siedzenie. Widzisz tutaj jakiś taki zielony? No i nie ma takich ograniczeń, żeby bezdomni nie spali. To można spać. To wygląda na basen, który zarósł i się rozlał. To faktycznie wygląda. To jeszcze jest basen. Taka ewolucja basenu. Wow! Ale tutaj... O, la policja! No me gusta. O, a to Kraków. Ej, to jak taka zagadka. i tyłek. Ojej. Tutaj widać, że wpłynęły na niego te narkotyki. Tutaj się stało jakimś fajnym, zadowolonym z życia stworkiem. To jest BoJack Horseman. Nie wiem, gdzie go umieścić w tej historii, szczerze. Między narkotykami a... Gdzieś tak, myślę, że gdzieś tu. Myślę, że on mógł mu dać te narkotyki. I czekać 17 minut, by wezwać karetkę. Tak. A policję zostawmy gdzieś z dala od tej historii. Może wejdźmy na wyższe piętro, bo tam będzie balkon. Tam jest gołąb. No musisz szybko przejść, żeby nic nie spadło na głowę. Ja bym wszedł na dach, wszedłbym jeszcze wyżej. Patrz, tu są w ogóle jakieś rozkładające się gołębie razem z rozkładającym się gołębiem. Tak, no. Absolutnie obrzydliwe. O, to jest jakaś wiadomo. Nie znam tak dobrze hiszpańskiego, by to rozszyfrować. Ale to jest jakiś cytat z Biblii, świętego Mateusza. Myślę, że tutaj jakby masz enough hiszpańskiego, żeby ten cytaty zrozumieć. Aha. To nie jest chyba chrześcijańska wioska. Wchodzimy do każdego? Każdego nie, ale do tego możemy. Chociaż pewnie im więcej byśmy odwiedzili, tym więcej ciekawych
Tak. Jak w grze wideo, wszystkie znajdźki można znaleźć. Wow, ale czysto. To w ogóle wygląda, jakby nie zostało dokończone, szczerze mówiąc. Zobacz na napis nad wejściem. To wygląda jak escuela. Poznaję to po puszkach, po piwie. To wygląda jak jakaś szatnia. Taka wielka aula. To by chyba były sale. O, ciekawe co to było. Miejsce do moczenia stóp. To jest prawda. A, no faktycznie. No jak takie sutarki, to można było prać. Rąbane. Może była szkoła z internetem. Ale tu jest chyba sala gimnastyczna. Chociaż jedyne co na to wskazuje to rozmiar. Kurczę, nawet w środku wieje. Ale dziwne uczucie. Generalnie przystanki działają tak, że wciska się przycisk i powinien zapalić się ten napis z napisem BAS na samej górze. Jednak to nie działa. Teraz Ania i Natalia łapać autobus tak jak się łapie stopa. Dzwoniłem na numer na infolinię, jednak facet nie mówił po mówił po hiszpańsku, nie mówił po angielsku. Ja nie dałem rady po hiszpańsku wytłumaczyć mu o co chodzi i chamsko się rozłączył. Dlatego to jest jedyny sposób. Ewentualnie możemy iść autostradą na następny przystanek. To będzie ostateczne. O, jest jakiś autobus! O matko! Jest jakiś autobus! No machaj! Machaj! O! No chodź do... Pueblo cerca El Medano. Tak, sí. Sí, y pago con tarjeta, por favor. Uno para mí. Jesteśmy w masce i prowadzi tu strasznie trudna droga, która jest jeszcze 3 razy bardziej trudniejsza do ogarnięcia, jeśli nie ma się własnego auta. Przyjechałem tutaj tylko po to, żeby zawitać do mojego dealera mandarines, ponieważ to są najlepsze mandarines w całej Europie. Proszę, Talia, uważaj, dość mocno wieje. Nie będę tego testować na sobie. Co, spróbowałeś? Jak smakuje? Nie, nie próbowałam tego, ale mogę spróbować. Daj mi też. Na maksa cierpkie i słodkie. Super. A ja to polizałam tylko. A, cierpkie! Kozackie. Mam nadzieję, że nie trujące. No właśnie dlatego ja wolałbym tego nie jeść. Bardzo. No. Mi się bardzo Ale smakuje. takie ładne nasiano. Ładnie wygląda. Maciej, spróbuj. Nie, ktoś was będzie musiał odwieźć do szpitala i sprawdzić po hiszpańsku, jakie jest cierpkie i słodkie. Po całym dniu dojechaliśmy na pole namiotowe w El Palmar, na zachodnio-północnym zakątku wyspy. Natalia i Żenia próbowali mnie namówić na spanie z nimi w namiocie, jednak było mniej niż 20 stopni, a ja miałem tylko krótkie spodenki i bluzę. Wsiadłem więc w 3-godzinny autobus z powrotem do mieszkania Magdy i tam spędziłem noc. Następnego dnia rano spakowałem cieplejsze ciuchy, wsiadłem do autobusu i po kolejnych 3 godzinach i 4 przesiadkach wróciłem na północny zachód do Buena Vista Norte. I nad morze jakieś. Bo ja już naprawdę jestem w panice. Jest mi tak zimno. Zimno ci? Nie, gorąco. Co? Jeszcze więcej klifów i brak przejścia. A nie idziemy na ten cmentarz? Idziemy na... Chcę zobaczyć cmentarz. Tam będziemy spać dzisiaj w nocy. To będzie kolejny szalony challenge. Tylko nie kolejny szalony czas. Ej, zobaczcie, takie ładne są te groby. Takie doniczki na prawdziwe kwiaty. Idziemy do środka? A myślisz, że można wejść? Myślę, że tak. Zwiedzać można? Powiedz, jaka wygląda sytuacja. Źle, my chcemy zrobić grilla, ale trzeba iść do autobusu chyba. Czemu trzeba iść do autobusu, skoro możemy zrobić grilla? Tak, ale później godziny będziemy musieli iść. Okej. Co będzie lepiej? Ja bym szedł w sumie. Ja też bym szedł, albo ewentualnie możemy wziąć taksówkę i podzielić na 3. Na przykład tak. Też mi się tak podoba. Natalia, Uber. Nie ma Ubera. Wolę się upewnić niż wiecie. A jakie w ogóle to jest? 355 albo 365. Go tu nie ma, więc idziemy do sklepu. Tak? Tak, ja wzięłam na razie dla wszystkich 2 bułki, 2 pomidory i bakłażana. Nie, to nie Czemu było się socjalne. śmiejesz? To nie było socjalne.
Utknęliśmy w Buena Vista Norte. No, mój drogi. No krzotko wcinam. W ogóle tutaj ziomek ma taką starą kamerę i on chyba jest policjantem prewencji na wakacjach, ponieważ oni używają tylko takich camcorderów, jak jest sprzed 20 lat. Mam stary plan. Jak tam przyjdziemy, to poczekamy, aż wszyscy pójdą i pójdziemy do naszego sekretnego miejsca. Teraz musimy udawać, że jesteśmy zwykłymi turystami i sobie idziemy. Chłopaki, zobaczcie, jakie skały, jakie fale. Ciekawe, gdzie musimy teraz pójść. O nie, jestem tu pierwszy raz, nie mam pojęcia. Kurczę, tam na pewno nic nie ma. Nie, Tam na pewno nie pójdziemy. Bardzo ładny zachód słońca. Bardzo ładny zachód. Bardzo ładny zachód. Bardzo ładny. Żenia, co mówisz o zachodzie słońca? Nie ma już go w sumie. Bardzo ładna chwila, a tu nie ma żadnego zachodu słońca. Oszukaliście mnie. Jest, senior. Wróciłem z powrotem do El Medano po ostatnich kilku dniach w kompletnej puszczy i dziczy, w pustyni w puszczy. Wróciłem, ponieważ Magda wcześniej prosiła mnie, bym pomógł jej z sesją zdjęciową dla jej sponsora. Moi nowi znajomi chcieli, bym został jeszcze jedną noc w namiocie. Wolałbym zostać, jednak dałem słowo Magdzie i nie chciałem jej zawieść. Born to sail, forced to work. Live, love, serve. Oprowadzisz mnie po szkółce? Mogę tu wejść? A nie wiem, czy możesz robić tej vlogu. Kajty, kaski, trapezy. Tam jest toaleta. Okej. A nauczysz mnie kajtować te 3 godziny przed samolotem do Warszawy? Nie ma wiatru niestety. No. Tylko jest zalany wodą. Twoje tajemne miejsce? Tajemne miejsce z wodą. Ktoś się odkrył i zalał wodą. Tutaj zrobić i ja będę chodzić po wodzie. Jak Jezus! Bez nie dawaj tego do żadnego Dobra. Za około 5 minut rozpoczniemy zbliżanie do lotniska docelowego, gdzie lądujemy około godziny 25 minut po północy czasu polskiego. Pogoda jest bardzo dobra, to praktycznie bezchmurne niebo z temperaturą plus 14 stopni Celsjusza. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę, szczęśliwego nowego roku i dziękuję za uwagę. Hejka Ania. Wylądowałem dzisiaj 30 minut po północy i Jezu, jestem taki szczęśliwy, że tak skończyłem mój rok, ponieważ ten ostatni tydzień na Teneryfie uratował cały mój 2022. I no teraz mam taką zajawkę z powrotem na podróże, ponieważ no nie ukrywam, że przez te ostatnie 2 lata, nie dość, że przez pandemię, to też podróżowałem z ludźmi, którzy nie byli najlepszymi kompanami podróży. A teraz no poznałem super ludzi i wiem, że nieważne gdzie jesteś, a ważne z jaką ekipą się bujasz.